Dzień dobry. I dzisiaj porozmawiamy na temat nerek. Jakie problemy jest z tym, czym można naprawić chociażby trochę. Nazywam się Aleksander Charecki, jestem założyciel Akademii Medycyny Regeneracyjnej. Piszę, jak jest czas, książki na temat zdrowia, rozpracowuję metody uzdrowienia i даю порady przez filmiki, które razem z moimi тут znajomymi robimy raz w tygodniu jak minimum. Ja oglądał teraz informację na temat nerek i okazało się, że jeżeli realnie brać statystyku, to faktycznie to 80 milionów ludzi mają problemy. I wśród tych problem najgorsza problema, kiedy faktycznie nerki już przestają pracować i znowu statystyka mówi, że 10% od tych 80 milionów, to 8 milionów faktycznie jest na dializie teraz. 8 milionów ludzi na dializie. Możecie wyobrazić. Kto ma problemy z nerkami? A ja myślę, że nie 1%. 1% to ten, kto już ma проблему i wie o niej. A na samej sprawie może даже 30%. Bo od dzieciństwa ludzie już mają w przedszkolu, w szkole wiele problemów z układem moczowym, płucowym, a tam wszystko razem. I to wszystko powiązane. Tylko ludzie nie zauważają te problemy, a kiedy już wybuchnie poważny problem, no to znowu oglądają informację, nie ma żadnych metod dla uzdrowienia nerek. Na dzień dzisiejszy, ile ja tam oglądał informacji, proponują tylko dializę. Фактично вилучають працю своїх нирок і дають штучне очищення krwi. Wśród nas jest człowiek, który przeszedł tą problemę, kiedy on potrzebował operację faktycznie i jemu wycięli jedną nyrkę, a druga nyrka znowu była chora. Nie ma jednej nyrki, żeby była zdrowa, a druga chora. Może tak realnie kilka procent tylko być. A tak faktycznie jest problem z dwoma nyrkami. Jedna może być lepsza, druga troszeczkę gorsza, ale i tak problem istnieje. I teraz ja dałbym głos panu Edwardu. Ja bym chciał zapytać, ile lat pan męczył się z nerkami, jak ja mówię, że kiedy stał poważny problem, to pan pamięta. A kiedy jeszcze był mały problem, ile lat to też trwało? No ja powiem to tak, że ta choroba nerek to nie przychodzi sama od siebie tak szybko, bo to wszystko potrzebuje czasu. Ja prowadziłem trochę różnego rodzaju tryb życia, może tam alkoholu za dużo nie było i tak dalej, ale ja miałem od dzieciństwa bardzo słabą wątrobę. To wiem to do dzisiaj, wiem to od pewnego czasu, bo miałem żółtaczkę 2 razy, przechodziłem i tak dalej. I to był problem, że w końcowej fazie mi poszły nerki, bo ja nie zwracałem uwagi na to, dopiero się teraz to uzmysłowiłem, bo nie zdawałem się nigdy sprawy z tego, że wątroba może mieć takie znaczenie, to jest jeden filtr, drugi też jest filtrem, nerki i mi wątroba cały czas szwankowała. No i kiedyś te nerki wyskoczyły. Na początku miałem takie jakieś lekkie bóle, tamtego różnego rodzaju ciśnienia, raz na dół, raz do góry, a w roku 2020 był taki okres, gdzie mi ciśnienie wskoczyło bardzo wysoko. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, jaka może być przyczyna. Poszedłem do szpitala,
najpierw poszedłem do specjalisty, ach, to tam nic nie ma, ciśnienie zbijemy i tak dalej, nie? Tabletek mnóstwo, no ale mówię, no ja sam sobie trochę plan działania ułożyłem, mówię, przecież to nie może być tak, żebym na tabletkach siedział. Poszedłem do kliniki specjalistycznej, bo tam miałem do znajomego i tak dalej, inaczej bym się tam też nie dostał. Zrobili mi zdjęcia, patrzą, a tam się pojawił tumor wielkości 6 centymetrów, nie? Znaczy nie pojawił, on już był. To ja od razu poleciałem do tego urologa, który przez lata mnie badał i tam leczył i tak dalej. Czuwał nad moim zdrowiem, tak to nazywam śmiesznie, bo to nie jest czuwanie, tylko bo to była zabawa, bo tak to można nazwać, ja już dlatego lekarzom już w ogóle nie ufam. I okazało się, co tu teraz zrobić, że żeby się taki tumor 6 centymetrów wytworzył, to na to potrzeba czasu, powiedzmy 4, 5, 6 lat. A to już dlatego to już mogło trwać dłużej. No i stała się rzecz, teraz nerkę trzeba wyciąć, bo tumor był za duży, był 6 centymetrów i prawie gdzie jest te takie sercowate, takie złożenie, w tym miejscu mi się to ułożyło i gdzie są nadnercza i tak dalej. I to trzeba było wszystko usunąć. No, a przyczyna, jak to no mówię, ciśnienie. Jak mnie do szpitala, do kliniki wzięli, ciśnienie mi skoczyło od razu na 250, z 250, 140, nie szło tego zbić tabletkami, jakoś tam zbili na 190. No i później zaczęło się działanie. No, tą nerkę trzeba wyciąć i tak dalej, nie było innej możliwości, bo ten tumor był za duży już. No i ta nerka została wycięta. Ja powiem, jakie to jest uczucie. Jak ja kiedyś tam powiedzmy latałem na trzecie, czwarte piętro bez problemu, meble tam nosiłem na plecach, bo już kiedyś na ten temat mówiłem, kolegom przy przeprowadzkach pomagałem, to od tego momentu, jak te nerki się pozbyłem, zaczęła się tragedia, bo energia gdzieś tam poszła nie wiadomo gdzie i kondycyjnie organizm nie wytrzymywał tego tempa, jak miał wytrzymywać. No teraz już jest dużo lepiej niż było, ale z początku ta faza początkowa to była jedna wielka katastrofa. Nie? No i później zaproponowali mi chemioterapię, na co ja się w ogóle nie zgodziłem. Ja mówię, to jak ja mam gdzieś tam odejść do krainy wiecznych łowów, to wiem, że za rakiem można, czy tam w jakimś tam czy jakimś tam tumorem, czy wycięciu czegoś, można jeszcze te 4-5 lat przeżyć jakoś. Zrezygnowałem z tego. No i przypadkowo dostałem tam weszłem na internet, patrzę, Akademia Regeneracyjna, mówię, no trzeba wszędzie szukać jakiejś alternatywy, a może, a tego. No i miałem to szczęście, że natrafiłem na dobry zespół ludzi, którzy faktycznie między innymi, pan wtedy był pana syn, którzy się na tym znali. Ja zobaczyłem teraz te metody, ja tam ze sportu trochę wiadomości miałem i to prześledziłem, jak się to wszystko odbywa, odtruwanie organizmu i tak dalej. Ja bym nigdy na taką ideę w życiu nie przyszedł, no ale to mnie zaciekawiło, te wszystkie metody i zaczęło się odtruwanie mojego organizmu. No wiadomo, od pasożytów i tak dalej. I to tak leciało, masaże różnego rodzaju i poprawa nastąpiła już można powiedzieć po 4 tygodniach, tak. Czułem już taką poprawę, nie? No i później jak wyszedłem za pierwszym razem mówię, no trzeba zrobić taką ustawkę, czyli poprawkę, bo to jeden raz to wiadomo, to jest takie, no ale to było wyciągnięcie mnie z tego kryzysowego czasu. W tym okresie faktycznie czułem się źle. No i jak już byłem po drugim razie to już było widać, że postęp jest ogromny, że mogę na własnych nogach gdzieś tam biegać i tak dalej. Z psem kiedyś nie mogłem wylecieć nawet na pierwsze piętro, bo padłbym tak, że zawsze mi syn pomagał w tym, a teraz sobie mogę powiedzmy biegać tam i z powrotem, choć to też nie jest łatwo, no ale można powiedzieć, że stan zdrowia się polepszył. Może nie o 100%, bo 100% byłbym zdrowy, ale powiedzmy w skali 1 do 10 powiedzmy 7, czyli jest znaczna poprawa. No i później były takie okresy, wiadomo, kryzysowe, no bo wiedzy nie ma, Было wiele sytuacji, kiedy dużo organizm było. chciał walczyć, Tak, to ty dzwonił mnie
No, wielokrotnie. My tam робили додаткові поради, я давав, робили no додаткові tak było. візити Tak, там вдома. І фактично, ну, рятували тебе, но no tak można ситуація powiedzieć. була No, tak, катастрофічна в no той sytuacja nie była łatwa. Nie, sytuacja nie była łatwa, a ja nieraz podczas różnego rodzaju były tam przesunięcia czasu geograficznego, że ja do pana nawet w nocy dzwoniłem, jak się pan przypomni, z łóżka pana wyciągałem i mówię, co tu zrobić, bo w panikę Ну, як я wpada, був до panikę. Домінікані, дуже різниця була часу, так. No, a ja w panikę wpadałem w tym momencie, mówię, kurczę, co tu zrobić, kogo się zapytać, bo sam nie dawałem rady na jakiś tam pomysł wskoczyć i tak, ja chciałem od razu wrócić do zdrowia, no ale tak się nie da, bo trzeba, na wszystko potrzeba czasu, na wszystko potrzeba czasu. Także jak niektórzy myślą, że przyjadą raz do Świebodzic i się wyleczą, to mogą o tym zapomnieć, bo to pomaga, powiem od razu, to pomaga, ale trzeba wielokrotnie przyjechać, żeby organizm doprowadzić do normalnego funkcjonowania. I to jeszcze trzeba, i w domu to trzeba. Ілі часу минуло до того, щоб стати фактично на ten етап, що ти зараз чуєш себе, ну, на сідемку, то супер. Ну, No, не чують себе здорові на тилі зараз. no, ale jest dobrze, nie jest źle. Jakbym na wózku inwalidzkim siedział, to by było Ну, źle, nie? ілі то тривало No, рок, два, 4 чи lata. 4 4 lata літа. to trwało. 4 lata. Nerki to jest taka cholebna sprawa, że one się bardzo powoli odnawiają, bardzo powoli. I zanim to wszystko ruszy, ta odnowa, wątrobę tam można, jak gdybym wtedy wiedział, że szwagier miał kłopoty z wątrobą, to Świebodzice go by wyciągnęło, za rok czasu byłby zdrowy. Ale z nerkami to jest taka sprawa, że nerki potrzebują czasu. Bardzo długiego czasu i później tak, człowiek się czegoś tam napije, więcej cukru, więcej tego, więcej soli i tak one reagują. Także teraz już na przykład mam pewien wgląd na to i pewne zasady. Już nie chodzi o samo żywienie, bo żywię się normalnym jedzeniem, to znaczy normalnym, żeby chemii w tym nie było, nie? Bo jem wszystko, tylko że nie jest jedzenie chemiczne. Jajka kupuję normalne, zdrowe jajka, gdzieś tam tego mięso, tak samo ryby, tak samo patrzę, żeby wszystko było zdrowe, a nie z jakimiś tam środkami, konserwantami i tak dalej, bo nerki to od razu odbierają strasznie minusowo, nie? Muszę to zaznaczyć, nie? Ну, niewiele натуральних środków, które bardzo dobrze działają na nerki, to ja liczę, że soczek z brzozy, jest takie zioło polpala, jest zioło czerwona borówka na przykład, bardzo dobre. No, takie rzeczy, które na dzień dzisiejszy jeszcze działają dobrze. Ty tak krótko powiedział, ale faktycznie, jeżeli brać każdą chorobę, to tak samo jak nowotwory. Nowotwór, na przykład 4 stopnia, jeżeli wy zobaczycie, kto chorował i jak on opowiadał i te same lekarze, to faktycznie nowotwór płuc z przyrzutami do wątroby, nowotwór żołądka z przyrzutami do wątroby, nowotwór tam wszystkich organów z przyrzutami na wątrobę. Ale wy możecie wyobrazić, że to wszystko idzie możliwe nie od organa, który chory, a w pierwszej kolejności od wątroby. Także pierwszej przyczyną problemu, który jest w organizmie, to problem z wątrobą. Powiedział krótko, że był u ciebie problem bardzo mocny z wątrobą. Faktycznie to była przyczyna tego, co cię powstało z nerkami. No. No, to wiadomo, że to są dwa filtry. Jak jest jeden się zepsuje, no to tylko organizm spoczywa na tym drugim, nie? I te wszystkie toksyny zostają w wątrobie pozatykane, nerki tego już nie mogły poprzejmować, wszystko i zostały zaatakowane od razu. No i tak się stało. Tylko że ja się nie zdawałem wtedy sprawy, bo raz, że nie było tej wiedzy, tą wiedzę dopiero osiągnąłem wtedy, i będąc w Świebodzicach, bo tam się pytałem, jestem też taki, można powiedzieć, ciekawski, co, po co i tamtego, dlaczego to jest robione. No i te metody, wszystkie, co w Świebodzicach się odbywają,
to są, ja już powiedziałem kiedyś, to jest fantazja mistrzowska klasa. W tej sytuacji, w której ty teraz znajdujesz się, я хотел бы от тебя услышать ну, якби твою децизію. Фактично у тебе не уздоровились нерки, у тебя вони зрегенерували, я так Tak, лічу. У tak. тебе вони одмолодились і працюють зараз в агулі іначе, і я лічу, що вони так зараз працюють, навіть одна нерка працює лепей, ти себе, я подозреваю, працюєш лепей, як може яких 10, а то й 20 lat wcześniej, nie? Jest dużo lepiej, no co tu dużo mówić, jest dużo lepiej. Dlatego mnie ta wiedza od Świebodzic dużo pomogła, te herbatki palpala i tak dalej. To jest, u mnie to jest codziennie, ja to mam w szufladach, ja nie chcę otwierać, teraz pokazywać, co ja wszystko mam, ale mój dzień, jak ja wstaję, to pierwsze na pusty żołądek to biorę, żeby organizm to od razu przyjmował, to jest herbata palpala, nie? I tę herbatę palpale używam 3 razy na dzień. Do tego piję jeszcze korzenie mniszka lekarskiego też 3 razy na dzień. Ja innej herbaty nie używam. To są, do tego dodaję miodu, ale takiego prawdziwego, spadziowego miodu i słodzę wszystko miodem. Nie używam cukru w ogóle, bo miód jest najlepszy, bo miód jest i słodki, i przy okazji regeneruje organizm. Ja to doszedłem do tego wniosku tak może z rok temu. Jak biorę miód, do wszystkiego słodzę miodem, czuję się bardzo dobrze. I miód ma to do siebie, że ma wszystko w sobie, nie? To, co jest potrzebne organizmowi, nie? I propolis biorę. Jeszcze jedno pytanie. Wśród tych wszystkich metod, które my używali kompleksowo, jest wiele metod, na przykład ta zimna woda, które kategorycznie mówią, że nie można. Sauna też nie można przy problemach z nerkami. I co? Można czy nie można? Jasne, że można, panie Aleksandrze. Ja kiedyś, jak byłem w Świebodzicach, to nie wierzyłem w żadną zimną i ciepłą wodę, nie? Na początku znaczy się, nie? Ja to opowiadałem na początku, jak mi z tego prysznica tam kapło coś tam, trochę tej zimnej wody. Mówię, no tak za 5 minut to mi ucho odleci, nie? Bo już zamrożone jest, nie? To nawet się, nie. A później mówię, no tak już po tygodniu czasu się przyzwyczaiłem, mówię, no to aż tak tragicznie nie ma, ale to samo poczucie jakie jest. Człowiek się czuje jak nowonarodzony, nie? Edward, bardzo, bardzo dziękuję za to, że ty jest u nas i opowiadasz swoją historię i bardzo często. W związku z tym, że jak ja mówił i Edward potwierdził, faktycznie, który miał duże problemy z nerkami i teraz żyje faktycznie normalnym życiem na siódemku po porównaniu z dziesiątką, można powiedzieć, to duży wynik, niesamowity wynik i to faktycznie naprawa zdrowia i naprawa nerek, które były w jego faktycznie w najgorszym stanie. Także jest metoda, która działa, ale to działanie, wy takie nie zrozumieli, może wszystkie, to nie działanie na nerku. To działanie na wątrobę, na jej oczyszczanie, to uruchomienie całego organizmu, to cały kompleks zabiegów, których faktycznie może kto widzi, kto nie widzi, a ich tam około 50 działań. I to faktycznie to tylko to daje efektu. Ja cały czas o tym mówię. I ludzie, którzy chorują, to można naprawić. Ludzie, którzy już potrzebują dializy, to mogą przyjechać i naprawić swój stan zdrowia. Ludzie, którzy już używają dializ, to też mogą naprawić swój stan zdrowia. Niestety, to bardzo dużo jest ludzi, którzy potrzebują dializy, którzy potrzebują wymiany nerek, które potrzebują jakąkolwiek pomoc, a pomocy faktycznie nie ma. Bardzo dziękuję wszystkich za uczestnictwo. Do widzenia. Wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia, miłości i spełnienia waszych wszystkich pozytywnych marzeń. Do widzenia. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób.
Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.